Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku opowiem Wam, jak poradziłem sobie, gdy mój pilot od telewizora został uszkodzony. Zanim pomyślicie o zakupie nowego pilota, trzeba sprawdzić, czy stary działa. Pierwszą przyczyną, jaka może być, jeśli chodzi o pilota, no to jest słaba bateria. Może się okazać, że po prostu bateria jest wyczerpana i trzeba ją wymienić na nową. Żeby to zrobić, no to biorę multimetr i sprawdzam, jakie jest napięcie. Multimetr musi być ustawiony na pomiar napięcia, czyli wolty dla prądu stałego. Jeżeli napięcie jest poniżej 1,5 V, no to wiem, co było przyczyną. Była to niesprawna bateria. Nowe baterie mają zawsze powyżej 1,5 V, a niektóre nawet 1,6 V, tak jak tutaj widzicie. Jeżeli pilot się zawiesił, no to wystarczy wyciągnąć baterię na 2 minuty, poprzyciskać przyciski, żeby upewnić się, że pilot został rozładowany, włożyć ponownie baterię. Jeżeli pilot zaczął działać, to znaczy, że był zawieszony. Jeżeli pilot dalej nie działa po wymianie baterii, no to sprawdzam, czy w ogóle pilot funkcjonuje. Robię to w ten sposób, że biorę telefon, włączam aparat, diodę, która powinna wysyłać sygnały w podczerwieni, skierowuję w aparat, przyciskam. Jeżeli ona działa, no to znaczy, że jest problem z telewizorem. Jeżeli nie działa, pomimo wymiany baterii, no to czas na wymianę pilota. Jeżeli pilot używa fal radiowych do sterowania telewizorem, no to w ten sposób go nie sprawdzicie. I teraz trzeba się zastanowić, czy kupić oryginalny pilot, zamiennik oryginalnego pilota, czy pilot uniwersalny. Jeżeli wasz pilot coraz gorzej reaguje, pomimo tego, że bateria została wymieniona, może się okazać, że potrzebuje on wyczyszczenia w środku. I tutaj muszę wam powiedzieć, że niektóre piloty bardzo łatwo jest rozebrać, a niektóre są tak złożone, że praktycznie rozebranie doprowadza do pourywania wszystkich tych zatrzasków. Dodatkowo na pilocie pojawiają się też ślady od śrubokręta, którym podważaliśmy obudowę pilota. Dlatego od razu wam mówię, że wszystkie rzeczy, jakie będziecie robić swoimi pilotami, to robicie na własną odpowiedzialność. Jeśli boicie się, że zepsujecie taki pilot, to warto oddać go do serwisu, gdzie wam go wyczyszczą. Jeżeli sami zdecydujecie się na otwarcie takiego pilota i wyczyszczenie, no to musicie się liczyć z tym, że możecie go uszkodzić. W ekstremalnych warunkach można nawet uszkodzić tą płytę główną. Jeśli chodzi o czyszczenie pilota, no to na samym początku trzeba sprawdzić, czy są jakieś śrubki. Te śrubki mogą się znajdować na przykład pod naklejkami. Ogólnie chodzi o to, żeby wszystkie śruby, które są montażowe, odkręcić. Dodatkowo jeszcze naokoło obudowy pilota będą znajdowały się zatrzaski. W zależności od modelu będzie go otworzyć łatwiej albo trudniej. Tak jak wcześniej wspominałem, u mnie zawsze kilka tam zatrzasków zostaje uszkodzonych. Ja zawsze próbuję podważyć śrubokrętem i ten śrubokręt zostawia na krawędzi pilota ślady po otwieraniu. Można próbować od środka gdzieś to wypchnąć, ale powiem, próbowałem, nie z każdym pilotem to działa. Jeżeli takie ślady są dla was nie do przyjęcia, no to weźcie i kupcie nowy pilot albo zanieście go do jakiegoś serwisu, który zrobi tą czynność za was. Po rozpołowieniu pilota ja zawsze czyszczę tą płytkę drukowaną, gdzie dociskane są guziki spirytusem spożywczym 98%. Biorę patyczek do uszu, nasączam go spirytusem i czyszczę dwukrotnie. Za pierwszym razem jedną stroną patyczka i potem drugi raz drugą stroną patyczka. I daję tą płytkę po prostu, żeby odparował ten spirytus. Jeżeli chodzi o gumową klawiaturę i ten plastik, który z nią współpracuje, no to tam jest najwięcej brudu, ponieważ spalcy, ten tłuszcz, wszystko wchodzi właśnie pod ten plastik i między tą gumę. Dlatego biorę to pod bieżącą wodę i razem z mydłem myję to tak, żeby po prostu odtłuścić i wyczyścić tą gumę. Nie ciągcie tej gumy za bardzo, ponieważ w starych pilotach ona już może być lekko zmurszała i po prostu porozdzieracie ją. Czystą, miękką szmatką próbuję zebrać jak najwięcej wody. Całej wody nie da się zebrać, dlatego dodatkowo suszę to suszarką do włosów. I suszę jak gdyby na zimno. Chodzi o to, żeby ten plastik się nie podkształcał.
rzucał. Jeżeli chodzi o tą gumę, no to też jak ją przegrzejecie, to też nie będzie dobrze. Jeżeli ta płytka wam wpadła do wody i była mokra, no to dobrze jest wszystkie układy scalone też spirytusem przeczyścić i wysuszyć je suszarką do włosów, tak żeby mieć pewność, że wszystko odparowało. Niekiedy zdarza się, że pilot wpadnie wam do jakiejś cieczy, może to być woda, może to być zupa, na przykład rosół, jeżeli pilot wpadł do talerza z zupą. Jeśli chodzi o mnie, no to ja jak najszybciej wyciągam baterię i jak najszybciej przystępuję do suszenia. Chodzi o to, że jak jecie obiad i ten pilot wylądował wam w zupie, no to nie kończycie obiadu, tylko wyciągacie baterię, otwieracie pilota, co się da, no to suszycie szmatką. Chodzi o to, żeby jak najszybciej tej cieczy pozbyć się z tych układów scalonych. Gdy odłożycie taki pilot na półkę i powiecie, a jutro się tym zajmę, no to może już być po robocie, jak to mówią, że już nie będziecie w stanie go odratować. Jeżeli to była zupa, no to trzeba ocenić, czy płytka była konkretnie zalana, czy pod mikroprocesorami znajduje się ta woda, czy nie. Wszystko to musicie doprowadzić do takiego stanu, żeby było czyste i suche. Jeżeli pod tymi układami scalonymi będzie woda, no to też nie wolno do tego układu podłączać baterii. Musicie być pewni, że to na 100% jest wysuszone. Po wysuszeniu tego dodatkowo jeszcze spirytusem czyszczę te elementy, które powodują załączanie poszczególnych guzików. Robię to tak samo patyczkiem i teraz pytanie do znawców. Te właśnie tutaj elementy są wykonane z gumy elektroprzewodzącej i czy częste czyszczenie spirytusem tego elementu nie doprowadzi do zaniku przewodności tej gumy. Bardzo częstym problemem właśnie w pilotach jest to, że ten element przestaje przewodzić albo się wyciera. Jeżeli będzie problem właśnie z tym przewodzeniem tego elementu gumowego, no to można wyciąć go, oczywiście delikatnie i przykleić nowy element gumowy. Jeżeli nie macie takiego materiału przewodzącego, no to można przykleić w tym miejscu folię aluminiową. Wtedy aluminium przewodzi prąd, no i możecie dalej używać pilota. Po wyczyszczeniu tych elementów spirytusem czekam, aż ten spirytus odparuje. Wracając do pilota zalanego zupą, jeżeli chodzi o te elementy gumowe, plastikowe, no to warto jest wziąć pod bieżącą wodę i z mydłem przemyć to tak, żeby pozbyć się tłuszczu. Oczywiście wszystko suszymy i po wysuszeniu możemy złożyć i sprawdzić, czy pilot działa. Jeżeli chodzi właśnie o takie zalania, no to bardzo często okazuje się, że taki pilot już dalej nie działa. Dlatego trzeba zakupić nowy. No i teraz składam tego pilota, zaczaskuję z powrotem. Jeśli były jakieś śrubki, no to wkręcam je z powrotem i tyle. Teraz, gdybym miał wybierać między czyszczeniem pilota a zakupem nowego zamiennika, no to prawdopodobnie kupiłbym nowy zamiennik. Jeżeli uszkodził się wam pilot, a wy macie takiego dość konkretnego smartfona, który posiada diodę podczerwieni, w wielu smartfonach jest ta dioda, no to możecie ściągnąć sobie oprogramowanie pilot do własnego telewizora i używać smartfona jako pilota. Powiem tak, nie jest to tak funkcjonalne jak używanie prawdziwego pilota, ale do czasu, aż przyjdzie ten zamówiony, no to można sobie w ten sposób radzić. Prędzej czy później przyjdzie taki czas, że pilot do telewizora zostanie uszkodzony lub zginie. W moim przypadku oryginalny pilot do mojego telewizora kosztuje około 120 zł. No i tak długo myślałem, czy kupić oryginalny, czy jakiś uniwersalny, czy zamiennik. Na samym początku kupiłem taki dość drogi pilot, który jest uniwersalny i może obsługiwać kilka urządzeń. Tak jak widzicie, ten pilot działa do tej pory, ale jeżeli chodzi o funkcjonalność, no to jest zbyt skomplikowany. Posiada wyświetlacz, który znacznie obciąża jak gdyby baterie i te baterie trzeba często zmieniać. To jest takie moje zdanie, ale jeżeli macie więcej sprzętu niż tylko telewizor i DVD, no to możecie sobie sprawić właśnie taki uniwersalny pilot, który będzie obsługiwał większość urządzeń, jakie macie, czyli kino domowe, sprzęt wysokiej klasy hi-fi i inne temu podobne rzeczy. Zdarza się tak, że macie sprzęt, którego nie ma na liście do pilota uniwersalnego. W lepszych pilotach uniwersalnych jest możliwość zaprogramowania tego pilota, korzystając z oryginalnego pilota do danego urządzenia. Chodzi o to, że przyciskając jedynkę na tym pilocie oryginalnym, oczywiście ten pilot oryginalny jest skierowany w stronę tego pilota, który programujemy,
programujemy i wciskamy ten guzik, pod którym chcemy mieć to, co było na oryginale. Jest troszkę roboty, ale jak już zaprogramujecie sobie ten pilot, no to możecie nim się posługiwać. Ja powiem, poszłem tak po najmniejszej linii oporu, jeśli chodzi o kwoty. Pierwszy mój pilot uniwersalny po zakupie oczywiście tego kombajnu, jeśli chodzi o piloty, to był pilot z Lidla, tak jak widzicie jest to Silvercrest i on też kilka podstawowych marek obsługuje i nie tylko telewizor, ale też inne sprzęty. Ma wyświetlacz, dodatkowy plus był taki, że miał podświetlane guziki. Po 6 latach też ten pilot odmówił posłuszeństwa, no i zamówiłem sobie przez internet 2 piloty, są to zamienniki oryginałów. Wyglądają one tak jak teraz widzicie przy rozpakowaniu. Jeśli chodzi o ich działanie, no to jeżeli chodzi o mnie, no to pokrywa wszystkie te elementy, które ja zawsze używałem na pilocie. Napiszcie, jak wy podchodzicie do tego tematu, czy kupujecie oryginalne piloty, czy uniwersalne, czy zamienniki oryginałów. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!